Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem mam dla Was książkę poleconą mi przez znajomą lekarkę, napisaną przez Gabor Mate, albo Mat, nie wiem jak to się czyta. Kiedy ciało mówi nie, koszty ukrytego stresu. Przełożoną przez Piotra Cieślaka i wydaną przez wydawnictwo Czarna Owca. Tu mamy jej okładkę. Zapraszam. O, jesteście tutaj. Szybka przerwa i zaraz sobie wróćcie do wideo. To wideo jest sponsorowane głównie przeze mnie i przez moją pracę etatową, czyli zasadniczo chodzi tu o programowanie. Jestem programistą sklepów i stron internetowych z doświadczeniem od 2016 roku, więc zasadniczo jestem w stanie zrobić wszystko, jeśli chodzi o strony i sklepy oczywiście. No i adres mojej strony, na której możecie się ze mną skontaktować, jeśli chcielibyście mieć jakąś stronę lub sklep w promocyjnej cenie, bo wystarczy, że podacie gdzieś tam w temacie wiadomości skrajnie skończony, czy w inny sposób to zasygnalizujecie, to ten adres pojawi się gdzieś tutaj w tym segmencie wideo. Adres to codeme.eu, a jeśli potrzebowalibyście czegoś dużo większego, co stworzyliby dla Was profesjonaliści w Reakcie, w Gatsbym, w Next.jsie, to również takich ludzi znam i gorąco zachęcam do kontaktu ze mną. Myślę, że będę w stanie przekazać informacje o Was. No i to wszystko. Dzięki i zapraszam do oglądania dalej. Myślałem, że dojem loda, ale chyba nic z tego. Jak wiecie, lody wiosną albo jesienią są jeszcze fajniejsze niż latem, bo ci przypominają, że to lato zaraz się zacznie. No ale dość o takich głupiotkich bzdurach. W każdym razie zawsze mam problem z książkami, które dotyczą medycyny albo tematów okołomedycznych, że nie wiadomo kiedy wylądujemy w szurskości i że tam będą jakieś szalone teorie, które nie mają na przykład wiele wspólnego z stanem faktycznym. Jednak no, w tym wypadku jest to po prostu polecone przez znajomą dentystkę, znaczy znajomą lekarkę, nie lekarz-dentystkę. Więc no, tych obaw nie miałem. Na przykład mam takie obawy, jeśli chodzi o książkę Oddech, którą polecał bodajże Michał Chmielarz, no ale pewnie i tak do niej sięgnę. A jeśli chodzi o tą książkę, o której teraz rozmawiamy, no to jest ona stworzona w formacie z jednej strony jakiejś takiej opowieści i historii poszczególnych ludzi, którzy właśnie mają stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne albo raka. A z drugiej strony oczywiście są tam jakieś takie przemyślenia autora. Czasami też książka próbuje wpaść w takie klimaty tego, że jest ona no taka właśnie bardzo obiektywna i że przedstawia stan faktyczny. I jak można się domyśleć po tytule,
to opowiada ona o tym, że ciało i dusza są ze sobą nierozerwalnie złączone, bądź też oczywiście ciało i umysł, to tam jak kto lubi, tak może sobie to nazywać. No i w związku z tym leczenie samego ciała jest niewystarczające, bo trzeba też właśnie dbać o dobrostan psychiczny. A z drugiej strony, i to jest naprawdę rewolucyjny fragment książki, opowiada ona o tym, że bycie zbyt miłą osobą, bycie zbyt ugodowym, tłumienie w sobie emocji, tłumienie w sobie stresu może doprowadzać do bardzo ciężkich chorób, takich powiedzmy zarówno autoimmunologicznych, jak i raków. Więc ogólnie rzecz biorąc, lepiej nie być zbyt ugodowym całe życie, dlatego często to się tyczy oczywiście kobiet, które z natury są najczęściej bardziej ugodowe. Jeśli chodzi o samą książkę, to dzieli się ona na rozmaite rozdziały. Zaczyna się od nazwy Trójkąt Bermudzki rozdziału. Potem dziewczynka zbyt dobra, by mogła żyć. Stres i kompetencja emocjonalna, pogrzebani żywcem, nigdy dość dobrzy. Ty też jesteś jego częścią, mamo. Stres, hormony, wyparcie i rak. Nie ma tego dobrego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czy istnieje osobowość nowotworowa? Rozwiązanie dla 55%. Wszystko bierze się z głowy. Zacznę umierać od góry. To ja czy nie ja? Zdezorientowany, coś tam. Bo ja tam w Kindlu nie widzę całej treści rozdziału. Delikatny stan równowagi, biologia straty, taniec pokoleń, biologia przekonań, potęga negatywnego myślenia, 7 zasad zdrowienia i podziękowania. No i chciałbym mieć tutaj jakiś fajny cytacik, ale być może coś mi się na Kindlu zepsuło, albo być może nic nie zaznaczałem w trakcie. Sama książka nie jest zła, w sensie da się ją czytać bez jakiegoś bólu i jakichś większych cierpień. Myślę, że naprawdę jest w porządku. No niestety te wszystkie rozdziały nazywają się na tyle tak powiedziałbym w nieokreślony sposób, że ciężko jest mi, nawet mimo że czytałem ją chyba w ciągu ostatniego miesiąca, tą książkę czy coś takiego, może troszkę dłużej, ciężko jest mi powiedzieć, o czym one były. Na pewno istotny rozdział to taniec pokoleń, który pokazuje, że właśnie jakieś nieprzeterapeutyzowane i nierozwiązane problemy po prostu przechodzą z rodziców na dzieci i na wnuki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to na pewno zachęta do terapii. I oczywiście, jako że podejrzewam, coś tak kojarzę, że ta pani pracuje w Stanach, to na samym końcu musiało być 7 zasad zdrowienia, żeby coś z tej książki wynieść. I te 7 zasad zdrowienia, jeśli mi się tylko wam uda zacytować. Pierwszy to jest akceptacja, druga zasada to świadomość, trzecia zasada to gniew, czwarta zasada to, uwaga, długo tu o gniewie widzę, jest autonomia, piąta zasada to więź, szósta zasada to asertywność, a siódma zasada to afirmacja. Więc no, takie gadanie generalnie lepiej byłoby dla was nie tłumić gniewu, bo to bardzo źle się odbija na organizmie, mimo że wam może się wydawać, że jest to ok.
Generalnie najzdrowsze są małe dzieci. Oczywiście wiadomo, że tam muszą się socjalizować i z pewnych rzeczy wyrastać, ale one na pewno podchodzą dość zdrowo do tych rzeczy. No i z mojej strony nie czytałeś tego źle. Nie miałem wrażenia, że jest to też książka wybitna, więc myślę coś 7, 7,5, tak podchodzące pod 8. Solidna, spoko książka, nie nudziła, nie miała efektu wow, ale była całkiem spoko, więc dziękuję mojej znajomej lekarce za jej polecenie. I to wszystko. Zapraszam oczywiście na postscriptum. Pewnie wkrótce wymyślę, co tam będzie. Zapraszam w sobotę. Będą pojawiać się tak zwane sobotnie filmiki sponsorowane, w których będę sponsorował książki, w sensie robił im sponsoring, czy tam reklamę i po prostu będą linki, w których będziecie mogli kupić. Będę starał się negocjować jakieś zniżki dla ludzi, którzy właśnie z nich wchodzą. No i ja wracam do jedzenia mojego loda. Życzę Wam wspaniałego dnia i to wszystko. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Magandang umaga gabi. Maraming salamat sa panunood ng video na ito, David. Buti na lang naglathala ang Black Sheep Publishing House ng mga ganyang libro, if you know what I mean. Ang When the Body Says No na isinulat ni Maite Gabor ay isang napakahalagang posisyon na sulit abutin. Tulad ng para sa aking paboritong kote ay magiging ang pagtanggi, kawalan ng kakayahang tumanggi, at kawalan ng kamalayan sa sariling galit ay nangangahulugan na ang apektadong tao ay mas madalas na nahahanap ang kanyang sarili sa mga sitwasyon kung saan ang kanyang mga damdamin ay nananatiling hindi na ipahayag, ang kanyang mga pangangailangan ay hindi pinansin, at ang kanyang kahinahunan ay ginagamit. Ang mga ganitong pangyayari ay nagdudulot ng stress, na pagtanto man ito ng isang tao o hindi. Paulit-ulit ng maraming beses sa paglipas ng mga taon, ang ganitong uri ay maaaring makagambala sa homeostasis at sa paggana ng immune system. Ito ay stress, hindi personalidad bilang tulad, na nagtatapon ng katawan sa labas ng physiological balance at nagpapahina sa mga depensa nito, na lumilikha ng isang kanais-nais na kapaligiran para sa pag-unlad ng mga sakit at binabawasan ang mga pagkakataong ipagtanggol laban sa kanila. At yun lang, salamat ulit sa panunood ng video na ito. Hinihikayat ko kayong mag-subscribe, mag-like at mag-share. Hanggang sa susunod na linggo. Hi!